Hej, witajcie serdecznie w drugiej części przeglądu kolumn do 500 zł. Tego się nie spodziewaliście, tak jak hiszpańskiej inkwizycji, bo nikt nigdy nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji. Tak więc wracam i ja z przeglądem kolumn do 500. No nie odpuszczę. Tym razem mamy 25 stron, może więcej zobaczymy. Jesteśmy na stronie 13. Pierwsze co, cofnąłem się na tę stronę, tak? Ale powiedzmy, przegapiłem, nie omówiłem, więc wracamy do kolumn. Pierwsze, co tutaj nam się trafiło, to Sonobule A. Je pokazuję dlatego, że mam pewne dziwne wspomnienia właśnie z tym wysokotonowcem, który jest przy tych kolumnach. Ja kiedyś zakupiłem bodajże, chyba Mitsubishi, to był jakiś wyprodukowany w Anglii i był bardzo podobny wysokotonowy. I powiedzmy, byłem zadziwiony, że on teoretycznie gra, bo brakowało tego. Tutaj opis jest dość, o dziwo powiem, standardowy. Standardowy na zasadzie, że wszyscy piszą kwieciście o kolumnach głośnikowych, tutaj to, tutaj tamto. Nie wiem, czy wszyscy rozumieją, co piszą i nie wszyscy czytający rozumieją, o czym oni piszą, ale widać, taka jest maniera, żeby pisać ładnie o kolumnach. Tutaj sprawa jest neutralna. Dla mnie to są kolumny, które są nic szczególnego. Następne, tutaj końcówka tej strony jest akurat kolumny Canton Plus S Monitor. To jest taki, nie wiem jak to określić do końca, bo posiadam te kolumny, natomiast no, do tego jest raczej polecany z subwooferem, natomiast czy same kolumny zagrają? Tak, same kolumny zagrają. Dzisiaj akurat z Darkiem miałem chwilę rozmowy, miał chwilę na nią zresztą. I właśnie mówił, że był zadziwiony, jak te same kolumny, oczywiście wiadomo przy odpowiedniej głośności, tylko potrafią zagrać. Malutkie takie monitory, powiedziałbym cegiełki, to nie jest klasa jakaś super, hiper rzadka, ja bym powiedział, to jest klasa normalnych kolumn. Natomiast tutaj 220 zł to jest, za ten stan myślę, że to cena jest bardzo dobra, bardzo rozsądna za te kantony, jeśli są sprawne, można je brać, później można pomyśleć o subwooferze, tutaj warto sprawdzić sobie. No nie wiem ile w tym prawda, ale 45 Hz. Zauważcie, że jak mieliśmy kontakt ze starszymi kolumnami, które były, no nie ukrywajmy, 10 razy większe, miały większy głośnik niskotonowy, też pisano od 45 Hz, więc tutaj coś tutaj nie gra, prawda? Coś tutaj nie pasuje. Tutaj aż do 30 000 wyceniono ten głośnik wysokotonowy. Być może sam głośnik idzie 20, ale w tej kolumnie magicznie idzie do 30 000, bo takie przekłamania się zdarzają. Tutaj prostując tutaj, bo jeden z widzów zapytał się, dlaczego uważam, że dobre japońskie wzmacniacze grają jak powiedzmy niemiecki sprzęt. Tak jak napisałem panu, moim zdaniem Niemcy mieli finezję, mieli powiedzmy jakieś takie obycie muzyczne, którego Japończykom brakowało. Japończycy mieli technologię, mieli zawziętość, dokładność i tym wygrali. I na początku jeszcze do tego ceną, bo z tym się Niemcy musieli bujać troszeczkę, bo ich sprzęty były finezyjne, drogie, ale często grające po prostu naprawdę dobrze, bo to robili inżynierowie, którzy słuchali muzyki, a nie tylko kopiuj wklej, ładny panel, wychyły sru, regulacje damy i jest dobrze. To jest właśnie taka różnica pomiędzy niemieckim sprzętem a japońskim. To jest moje prywatne zdanie. Pan ma swoje prywatne zdanie, że na przykład według niego japońskie sprzęty biją na łeb na szyję sprzęty niemieckie czy też europejskie ogólnie. Ma pan do tego swoje prawo i o to w tym wszystkim chodzi. Każdy ma prawo do swojego zdania, ja mam prawo tutaj wyrazić swoje, natomiast chciałbym, żeby po prostu ludzie zaczęli myśleć sami troszeczkę pod tym względem, ale też nie opierali się nawet na moim głosie, tylko szli powiedzmy za swoją intuicją, trochę popróbowali, trochę posmakowali różnych rzeczy, bo to, że wam ktoś mówi, że kawałek krowiego placka smakuje jak delicja, nie znaczy, że tą delicją jest, prawda? No chyba, że... No właśnie. No nie bądźcie po prostu tacy. Nie słuchajcie, nawet mnie nie słuchajcie. Tutaj jesteśmy po to, żeby coś tam zobaczyć ciekawego. Tutaj do 500 zł. Ja tak sobie myślałem właśnie też, że ciekawie byłoby zrobić właśnie taką... To już dopracuję, ale powiedzmy taką podział na kolumny. Standardowe, rzadkie, bardzo rzadkie i unikaty. Tutaj na razie powiedzmy lecimy kolumny standardowe. Tamte Normandy, które w poprzednim odcinku tak nagadywałem was, to już były pod unikaty. To były rzadkie kolumny czterodrożne, jeszcze sprawdziłem później, jak najbardziej jakby cięte
góra była, czyli średniotonowy, średnio-wysokotonowy i do tego jeszcze wysokotonowy dołożony. Ciekawa, duża kolumna. Jeszcze są, nie wiem, mam nadzieję, że długo nie będą. I ktoś w komentarzu napisze: Grzegorz, słuchaj, ty łysy i tak dalej. Jestem zadowolony, bo myślę, że jak ktoś będzie po nie, będzie zadowolony. Ale to też jest moje zdanie. Może ktoś pojechać, posłuchać, powiedzieć: Grzegorz, gadałeś głupoty, to gra jak... No to tutaj akurat też ma do tego prawo, jestem ciekaw. Może ktoś akurat się z nim zetknął. Jak najbardziej zapraszam do pisania komentarzy. Ciekawość w pierwszym stopniu do piekła. Zakładam, że mam niestety już bilet zniżkowy. Audiofilskie summity. No wszystkie są audiofilskie, no bo co tu napisać więcej o kolumnie. Historyczne summity, ciekawe summity, no nie, audiofilskie. Muszą być audiofilskie. Bardzo nie lubię tego określenia audiofilskie. Ale widać, papier cierpliwy, strony internetu będą również. Tak jak mówię, summity to kolumny są do odsłuchu w specyficznych warunkach pogodowych, chciałem powiedzieć, ale raczej pokojowych. Niekoniecznie muszą dobrze zagrać w mniejszym pomieszczeniu. Tutaj ten zawias jest obrócony, jest tak ciekawie zrobiony, bo to jest takie płótno obrócone i do tego jeszcze, powiedzmy, takim klejem pociągnięte. Tutaj na średnio to nawet widać bardziej. Natomiast tak, kolumny zwykłe, 400, ładny stan, nie ma co się doczepić, spoko. Zakładając, że działają, bo nadal mamy podział, mamy jako używane, nie tutaj uszkodzone, nie nowe, tylko używane, dlatego jest ten zakres troszeczkę mniejszy. Lecimy dalej. Kolejne kwadrale, no w sumie w tym odcinku nie było kwadrali, więc można by było powiedzieć, że pierwsze kwadrale w tym odcinku to są. I tutaj już mamy coś zdecydowanie nowszego, ale w całkiem przyzwoitym, nawet bardzo ładnym, przynajmniej na tą chwilę, stanie, można powiedzieć. Czy tutaj coś uderza nas po ryjku? Nie, to były kwadrale, które były, powiedzmy, również, były z lat 90. raczej. No tak, China Export CE znaczek, więc znaczy się, że lata 90., 40 do 22 tysięcy. Nadal standard. 65 W utrzymując, tutaj może się troszeczkę uspokojono z tą mocą. Wydaje mi się, że tutaj będzie co najmniej 16 na basie w tej kolumnie. No i to będzie pekało. Takie kwadrale, powiedzmy, troszeczkę starsze miałem okazję słuchać, ale na budowie faktatem zamkniętej. Bardzo przyzwoicie grający zestaw. Wiadomo, jeśli czasami pierwsze wrażenie też bywa mylne, jeśli chodzi o głośniki, bo pierwsze wrażenie to jest na pewno dużo wysokich, dużo niskich, niech to łupie, niech to napieprza, ale już kiedy ochłoniemy z tych emocji, kiedy ochłoniemy z tego, jakie to wrażenie niby robi, bo na przykład sprzedając nam puścił bardzo głośno, to robiło super wrażenie, przychodzi taka chwila refleksji i zaczynamy szukać czegoś, co słyszeliśmy gdzie indziej, a tutaj miejmy nadzieję, że to również usłyszymy. Pierwsze ZG30, czyli standard po polsku bym powiedział. Jak ja powiedziałem, jak będzie jakieś coś rzadkiego, to na pewno na to zwrócę uwagę, jak będzie coś unikatowego również, a na razie standardy ZG30, kolumny bardzo przyzwoite. Kiedyś miałem okazję remontować takowe, tutaj troszeczkę pracy to zostało włożone w to. Stolarz trochę zepsuł robotę swoją, natomiast ogólnie szło to wyprostować. To były akurat po mojej rodzinie, te kolumny już szło troszeczkę lat, więc trzeba było ją odnowić. Przyzwoite, natomiast w tych seriach z tym głośnikiem wysokotonowym, mnie osobiście, moim prywatnym zdaniem, jak ktoś tego sformułowania nie rozumie, to mi przykro, brakuje dość wysokich tonów. Je trzeba raczej dać na plusik, jeśli słuchamy na straighcie, i będzie troszeczkę lepiej. Natomiast ten głośnik jest raczej właśnie tak średnio muskając wysokie tony. To jest jednak taki typowy dwudrożny podział. Natomiast i tak jest chyba lepiej niż przy 25. Takie mam wrażenie, tak sięgam pamięcią, bo 25 już nie mam. Tutaj te duale CL143 mieliśmy w poprzednim odcinku, więc nie będziemy do tego wracać. Natomiast te Miszony sobie pozwoliłem jeszcze przed włączeniem nagrywania zobaczyć, bo mnie zaciekawiły. Tak spojrzałem z zewnątrz, spoko, prawda? Mission. Tutaj pan napisał zresztą w tytule Visaton, legendarne kolumny głośnikowe, monitory. Śmiem wątpić, że oryginalne Mission Made in England były robione akurat na Visatonach. Natomiast kurczę,
Czy to źle, że to są Wisata? No właśnie, to było następne pytanie, które sobie zadałem po kolei. No nie. Jeśli to by były kolumny, które powiedzmy chciałbym kupić sobie, bo mi się podobają zewnętrznie, za 300 zł, mimo tego, że ten Wisator tu jest włożony, nie jest to oryginalny Mission, czy tam Warfendel, czy inna pochodna, zakładając, że tutaj, zresztą sprawdźmy to, kurczę, blade. Przecież Missiony można zobaczyć, no raczej Wisaton tutaj nie będzie, ale mogę się mylić i co? I wtedy wyjdę na niedoedukowanego, ale no zakładam, że wiem, że nic nie wiem. Dobre pytanie, czy to jest Wisaton oryginalnie tutaj? Ciężko powiedzieć, raczej obstawiałbym, że nie, ale nie będę tutaj was zanudzał z tym, ale wrócę do meritum tej wypowiedzi, żeby nie zanudzić. Ogólnie to, że tu jest Wisaton, uważam za plus, bo Wisaton to jest firma, która naprawdę robiła rewelacyjne głośniki niskotonowe i widzicie, tutaj macie niby Mission, piękny głośnik, a tutaj jest Made in Norway, czyli jednak SIS na przykład, chociaż to raczej troszeczkę na Wi-Fi wygląda, ale no powiedzmy SIS, ta nalepka może troszeczkę mnie mylić. Nie jest to angielski typowy głośnik wysokotonowy, widać Anglicy robili do Celestionów, do głośników, do Missionów niekoniecznie. Ogólnie stan bardzo fajny i tutaj trzeba by było przełknąć ewentualnie to, że głośniki nie są oryginalne. Natomiast nie uważam tego za wadę, więc tutaj myślę, że jeśli ktoś ma blisko do Stalowej Woli, może się kopnąć kolokwialnie nawet ze 2 razy i posłuchać sobie tych kolumn, bo tu nie będzie raczej złego grania. Kolumny głośnikowe. Nie pamiętam, czy je otwieraliśmy sobie tutaj. No nie, to już mnie nie interesuje. Tu jest... No, czasami człowieka zatyka. No to jest po prostu ktoś zbił skrzynkę, włożył głośniki. Ewentualnie jak ktoś szuka polskich głośników, to tutaj ma na pewno wysokotonowce, bo Made in Poland, Uniservice, ojej. Natomiast wysokotonowy to zdecydowanie to jest polski głośnik GDW, kanał coś tam. Poprawcie mnie. Macie czas sprawdzić? Ja nie mam czasu to sprawdzić. 22 AH 492 11S jeszcze dodali Philipsa. Te nazwy Philipsa są niesamowite. Jednak wolałbym nazwę RFT Corona niż 22 AH 492 łamane na 11S. Ale widocznie taką nomenklaturę sprzęty Philipsa przyjmowały stare kolumny Made in Belgium. To jest też ciekawe. Swoją drogą takie grundiki, mam obudowy po grundikach, które też są właśnie Made in Belgium by Philips. I to nie jest tak, że grundik nie korzystał z przedchodników, na przykład Philipsa. Ciekawostka. Stare kolumny to ciężko coś powiedzieć coś w środku. Może pan znaleźć gdzieś opis, dwudrożna konstrukcja. Czyli co, 20 na dole plus kopułeczka wysoka. Okej. To są raczej takie dla wyglądu kolumny do Philipsa. One grają poprawnie. Mam kilka kolumn Philipsa i standard, nadal standard. Kantony GL 210 140 zł. Zobaczmy, bo cena tutaj czyni cuda. Oj, i poczyniła cuda. Poszły precz już w międzyczasie. Katy sobie berlińskie, kociaki podarujemy. Yamaha NS również. Kanton Fonum 400. Fonumy. No z kantonem też mam pewien problem, bo kantony miałem, kantony słuchałem. Kantonu nigdy nie brakuje basu. To jest akurat pewnik. Ale co do całej reszty, tak, tutaj będzie oryginalnie zlepki wyprowadzenie takie podwójne, jakby lewa, prawa. Czy wyprowadzenie? Tak, sobie wyprowadzenie. Będzie przyzwoicie, nadal standard. Kolumna typu standard, z dużą ilością, myślę, basu, szczególnie, że tu już mamy bas reflex, to jest akurat mimo wszystko więcej dudnienia, takiego konkretniejszego, 35 Hz, bardzo blisko zestrojone, 89 dB, nawet 89,5 dB, cóż za dokładność. No i co? Woofer 220, czyli 20 na membranie plus 22 klosz, w tym wypadku 28 mm kopułka średnia tonowa i wysokotonowy 20. No, mniej więcej by się zgadzało, myślę. Dobre kolumniki, waga pary 17 kg. No i kanton. To po prostu kanton. To
na początek myślę, już będzie ok, nadal standard, ale już jest ok, tak? Już mamy to wyjście, żeby jeśli kupimy sobie następne kolumny głośnikowe, już mamy porównanie. Czy idziemy w dobrą stronę, czy na przykład w złą stronę, ten mamy mniej wysoki, więcej basu, etc., etc. Natomiast pierwszy taki zestaw startowy, nie przyjmujcie za pewnik to, że kupicie, tutaj rezerwację oczywiście, kupicie zestaw, który jest idealny, chyba że tak przyjmiecie, ale się okaże, że później zaczynacie tańczyć z wzmacniaczami, z amplituderami, a się cały czas obijacie, potykacie o te kolumny, które kupiliście, bo kolumna to jest puszka z głośnikami, to gra i się nie interesuje. No właśnie, to jest taki błąd, z którego staram się wyciągnąć was, tych, którzy tak przynajmniej uważają. Zakładam, że większość uważa podobnie jak ja, że to jest połowa dobrego systemu audio. Rosita Electronics Copenhagen S. Dobrze, że nie podwójny S. Rosita Electronics, czyli nie wiadomo co w środku, być może Pionier. Rosity mam. Też kolumny, no nie Copenhagen, jest dosłownie taka nazwa. Boxen. 50 W, 45 Hz i w zasadzie tyle wiadomo. Proszę po budowie zamkniętej. No aż się prosi, żeby sprawdzić, być może gdzieś w internetach są zdjęcia od środka. Nie będziemy tutaj rozkminy robić. Wizualnie super. 4,5 stówy. Za wizualność już na pewno punkcik można dodać. Za lekkie użeganie można odjąć, ale tutaj widzę delikatnie nam bass reflection tutaj po prawej stronie, że tak powiem, rysuje. Papierowy wysokotonowy, średniak pewnie też papierowy. Chciałem powiedzieć papierowy niskotonowy. Zapewne tak jest, więc czy mamy głośniki zwykłe, papierowe, żadnej kopułki, bass reflex, to akurat może dyrać Rosita. I z wyglądu fajnie to jest, powiedzmy, zrobione. Tutaj widać, że troszeczkę pietyzmu do tego dołożono z tą maskownicą. Ewentualnie delikatne czyszczenie tutaj. Ta tkanina prawdopodobnie jest na deskę bezpośrednio naciągnięta, jak widzicie, po to, żeby te pierścienie tutaj wyglądały podobnie jak w grundlikach późniejszych, które akurat teraz remontuję. Grundliki nomen omen. O właśnie, to by była ciekawostka, bo były tutaj tonsile. No i teraz rozpoczyna się moja rozkmina. Nie wytrzymałem i Kopenhagen wpisałem sobie. Jestem mega ciekaw, co tam w środku jest. Zakładam, że tu na zdjęciu nie jest to, ale to raczej nie jest tonsil. No nic, by trzeba było zobaczyć, co tutaj nam się trafiło w tych Rositach, ale widzicie, to jest właśnie szukanie, nie? Na zdjęciach już jest problem, by trzeba było poszukać. Kopenhagen przez C, dobra. Już widzę problemy egzystencjalne, natomiast już mnie to zaciekawiło. Czym dłużej na nie patrzę, bardziej jestem ciekaw, czy to przypadkiem znowuż nasi rodacy nie zrobili tego dla Rosity. Tak może być. Omni Audio 12.3, czegoś tu brakuje. Z tymi kolumnami, powiem wam tak, spotkałem się, były w moim posiadaniu już dwukrotnie. To były takie pierwsze moje 30. Tutaj oczywiście reklamowane jako teoretycznie sprzedawane z pusta. Tutaj ferrofluid, ale to no, tego ferrofluidu do chłodzenia cewki w wysokotonowcach to jest taki punkt, który niby temperaturę odprowadza, ale no tyle co kot napłakał. Jak widać średniotonowy sobie poszedł, więc w zasadzie nie wiem dlaczego tutaj, chyba z racji wspomnieć. Duża kolumna, nie ciężka, nie lekka, chyba że pan wyjął ten głośnik, po prostu nie wiem. No dobra, brak jednego średniotonowego, więc po co wydawać pieniądze, szczerze mówiąc, chyba że ktoś chce je mieć. Dobra, MCD 708. Obecnie mam, chyba je mam. No, muszę powiedzieć, że je mam, albo ten mniejszy model, bo dziwo były dwa modele, jeden większy, drugi mniejszy. Natomiast te kolumny mnie fascynują tym, że po pierwsze jest tu wstęga. Za 170 zł macie wstęgowy głośnik wysokotonowy, to już jest na IM+. Taki raczej duży IM+. Tu brakuje maskownicy, no i tak no powiedzmy słuchania, nadal kolumny typu standard. Takie przyjmy, ta góra, środek wypada dzięki temu głośnikowi wstęgowemu. Tutaj kawał plastiku, wiem, że to nie jest do końca vintage, ale na tym można już w miarę posłuchać za naprawdę małe pieniążki. To jest coś, co nie będzie aż tak bardzo bolało, jeśli to kupicie kury 30 zł. Bolesławice, przepraszam.
Ale wstęga plus fajny głośnik niskotonowy i bass reflex z tyłu. Porty nie pamiętam, czy były takie, przyznam się szczerze. Ale cóż, będzie odcinek, będzie rada, będziemy patrzeć chyba na mniejszych braciszków tych kolumn, bo były mniejsze. Zobaczymy, jak to gra. Ale ciekawy pomysł. Nadal standard, ale ciekawy. Tutaj już się pan nie rozpisywał, co jest po 22RH, więc 22RH sobie podarujemy. Wydaje mi się, że to są po prostu szerokopasmowce. Tutaj również, jak się do nich dokopię, będziemy mieli okazję posłuchać. Tak, myślę, że szerokopasmowce. Mam to są 2RH411. O, dwudrożna konstrukcja, proszę. Bez otworu, bez refleks. Okej, odszczekam to, co powiedziałem. Dwudrożne Philipsy, malutkie, stare Philipsy. To już też jest taki produkt dla... O, pan, no. On to band, o. Już wiem, co celuje, jaki target jest. Bank Olufsen. I mamy Yamo 750 i J151 z Sisem. No dobra, nie tu, po to tutaj jesteśmy. Tutaj troszeczkę to ominę, przepraszam. Revox Studio 1. I tutaj powiem, chyba widziałem te kolumny już, bo nie powiem, interesowały mnie. Tu za 330 zł powiedziałbym, że to są już takie kolumny rzadkie. Wyżej niż ten standard postawiłem, dużo wyżej bym Revoxy postawił od standardu. Dlaczego one tutaj nadal są? Dlatego, że ten ma wąsy, ten nie ma wąsu. A wąsy robią dużą różnicę, prawda? Kto kiedyś widział ojca, który zgolił wąsa za dzieciaka, to wie, o czym mówię, to można pokrzyczeć i się przestraszyć, że tego pana się nie zna, co to za obcydności w domu. Brak was cokolwiek, 330 zł. I teraz tak, tutaj jeśli będziecie zainteresowani, bo sam jestem ciekaw, tutaj też widać, widzicie, są wyprowadzania cewek. Niech sprzedający sprawdzi wam po prostu, nie są, niskotonowe są na miejscu, bass reflex. I tu jest perles na wysokim tonie 1 i drugi jest prawdopodobnie też perlesem, tylko nie ma tych wąsów i to jest jedyne, dlaczego te kolumny nie zeszły. A to są rzadkie, to już bym powiedział, że to są kolumny klasy hi-fi. To włączycie w porównaniu z tamtymi innymi, powiedzmy do 300 zł, to już będzie taki efekt pozamiatał, moim skromnym zdaniem. I tak jak powiedziałem, jedyny powód, dlaczego to nadal tu jest, bo robicie rozkminę pewnie, że dwa różne wysokotonowce. No nie, to są te same, inne fronty po prostu. Cewka się zgadza, magnes się zgadza, producent taką partię zrobił głośników, producent kolumn taką partię założył głośników, później tak się sprzedały, tak wyszły, ale zakładam, że będą grały identycznie. 330 zł. Tym razem Bolesławiec. Dobrze. Bardzo fajne kolumny, te sobie zostawię, bo to jest cena taka, myślę, że tak jak powiedziałem, rzadkie kolumny już nie jest standardny. Pionierki, tutaj pionierki mieliśmy w poprzednim odcinku, myślę, że ciekawsze, tam były 6, 5, 6 chyba, czy 4, 5, 4. Jak widać podobne konstrukcje, ja mam bardzo podobny zestaw głośników właśnie Pioniera, do tych, żeby nie powiedzieć niemalże identycznych. Natomiast im długo nie słuchałem, bo tutaj powiedzmy zawieszenie w jednym było troszeczkę twardsze, drugie i to było słychać, żeby było śmieszniej, tak? Bo tutaj kolega, który mi regenerował, założył jedno zawieszenie, które już miało parę lat, leżało u niego nieużywane, a drugie nowe. I różnica jednak była dość spora pomiędzy zawieszeniami, ponieważ tam, gdzie był głośnik twardziej osadzony, to zawieszenie większy opór, to górne zawieszenie większy opór dawało. Wydaje mi się, że ta kolumna grała troszeczkę głośniej z tym bass reflektem. Ten głośnik bardziej, że tak powiem, był kontrolowany, a ten, gdzie było to miękkie zawieszenie, troszeczkę inaczej. To było słyszalne. To nie jest tak, że to nie było, że co w karę. Zawieszenie musi być również, te głośniki muszą z równym oporem pracować w tej samej skrzynce. Tutaj brakuje mi tylko i wyłącznie właśnie tego, żeby wysokotonowy był troszeczkę inny i już jest fajnie. Tutaj Pionier akurat często bass reflex stosował w tych kolumnach standardowych. O, widzicie, zostawimy sobie te Revoxy, żeby nie było. Denton, Warfendale. Tutaj przy tych Warfendale'ach się pochylimy chwilę, bo te wysokie mi tu nie pasują za bardzo. Aczkolwiek no, wymienione głośniki średniotonowe. Czyli znaczy się wysokotonowe, tak? Dobrze. No, niestety ja to pominę, ale to jest mój wybór subiektywny.
Magnat 0,5. O, 0 jak jest w nazwie, to już mi się podoba. 0,5. Ładne kolumny. Tutaj jest chyba Sils na dole. No, okej, tutaj 400 też już fajnie. Kolumny już spore. Tutaj troszeczkę kwadralem też zajeżdża, bo Magnat raczej swoich przetworników nie robił. Mój pierścień, owszem, bardzo ładny, niskotonowy. Wydaje mi się, że to jest Silsa głośnik. Nie dowiemy się tego, ale to już są takie kolumny made in Germany. Widzicie? Magnat, proszę. Takie kolumny, które już możecie wtargać do salonu. Nie będą za dużo miejsca zajmować, aż tak bardzo. 100 W wytrzymają, więc możecie do większości wzmacniaczy śmiało podpiąć. A że rany są, to cena też jest. Nie byłoby ran, cena byłaby wyższa. Maskownice, no cóż, ale są ramki przynajmniej. Tak więc głośniki z lekkim minusem, bym powiedział, ale sama obudowa, powiedzmy, wydaje się być cała. Lwówek Śląski, więc tutaj ewentualnie ktoś z okolic tutaj może się przejechać po te kolumnienki. Tutaj od razu nam pewnie wyskoczy. O, 0,7, wyższy model, 1500 zł już wyceniany na dwóch basach. Czy te dwa basy wam są potrzebne? No, zależy. Jak lubicie uncyk, to są wam potrzebne. Nawet niezbędne do życia. 0,8 jeszcze droższe, więc seria raczej ceniono 0,6, a tu mamy 0,5, czyli piątki były podstawkowe, tu już mamy podłogówki, pozostała ta seria 0, ale ładnie nam widać jak to się zmieniało po prostu, jeśli chodzi o 6, 7 i 8 modele. Tutaj ten głośnik skotonowy raczej sporawy, ale to już jest przedział powiedzmy 1,5–2 tysiące złotych, więc troszeczkę więcej trzeba położyć. I jest to ponad pół pensji średniej. Nie, minimalnej krajowej pensji 2000 zł. Tutaj 500 zł to jest, no, sami wiecie co chcę powiedzieć. Nie mówię, że codziennie musicie kupować, ale warto na to zwrócić uwagę. Eko Wikta z racji stanu sobie podarujemy, bo nie chcę polecać czegoś, co no powiedzmy, być może jest modelem wysokim, ale niekoniecznie by mnie zainteresował, żeby pieniążki położyć. Meta 500, tutaj pan zrobił tak tajemniczo głośniki prawilne Goodmansa. Oj tak, Goodmansik. Meta 500, dwa basy, czyli brakuje nam, bo to był Meta 500 chyba MK2. Tutaj zabijcie mnie na miejscu, ale nie pamiętam dokładnie, czyli powiedzmy dwudrożne kolumny. Na to by wychodził tutaj kondensator zapewne od wysokotonowca. No ale Goodmans to swoimi prawami się rządzi, on też potrafi zagrać, tutaj kabelki pewnie jakieś do wymiany, kondensator być może również. No ale Goodmansa warto zainteresować się. Nie są to kolumny standardowo spotykane, to nie jest standard, to są już rzadkie kolumny, więc nie bardzo rzadkie, ale rzadkie kolumny. Unikaty to, tak jak powiedziałem, unikaty będą unikalne, to będzie jedna kolumna, jeśli w ogóle jakakolwiek będzie na odcinek. To już jest też kategoria rzadkich kolumn, podobnie jak Revoxy, tym się rzucać nie będziecie, bo szkoda. Goodmansy miałem, słuchałem. O dziwo, nawet miałem takie Goodmansy, to chyba były model de facto Magdata. To były Bulle 501, o ile dobrze pamiętam. Był jeszcze Bulle 502. Różnica pomiędzy 501 a 502, bo budowa jest ta sama. Jest taka, że 501 są w pełni zbudowane na przetwornikach Goodmansa, natomiast 502 są już w pełni zbudowane na przetwornikach Isofona. Taka różnica. Osobiście 501 słuchałem na lampie i nawet do lampy się nadawały. Wtedy byłem typowym ortodoksem, jeśli chodzi o wzmacniacze lampowe. Teraz się przekonałem, że niektóre konstrukcje, nawet krzemowe, potrafią zagrać przy dobrym zestawieniu głośników. Tak jak myślałem na początku, że właśnie dobranie kolumn do lampy jest trudne. Nie, dobranie do wszystkiego kolumn jest trudne. Lampa po prostu ma mało, jeśli jest tak ultraliniowa, powiedzmy, jest ultraliniowo zrobiona, ma problem z tym dołem, bo środek, góra po prostu błyszczą w lampie. To jest niesamowite, jakie detale wychodzą przy tym wzmacniaczu. Za to dół z dołem jest problem, żeby czymś ruszyć. Oczywiście jeszcze nie mamy regulacji żadnej, nawet korektora podpiętego. Ja w tym aspekcie wtedy obserwowałem kolumny, żeby było pełne pasmo, a teraz widzę, że do krzemowca też dobrać kolumny to nie jest taka oczywista rzecz. Plus X, tak więc tego auto plus X, czyli pewnie jeszcze mniejsze,
albo takie same, jak tam był plus S, tu są plus X, czyli nowsze, mniejsze kantony. One kosztowały bodajże 190 zł. Też takie coś, co szukacie subwoofera kantona i jedziecie z koksem. Boleriozy sobie zobaczymy, bo boleriozy do dokończenia, no do dokończenia to znaczy do wyrzucenia te wysokotonowce, które tu ktoś wcisnął, ale to znaczy, że to samoklepy miał robić odnowienie tego, ale nie jest to brak procentu. No, czyli znaleźć trzeba, tam były chyba kolumny w poprzednim odcinku, które miały ten wysokotonowy tutaj potrzebny. No jest trochę zabawy. Boleriozy może kiedyś też na mojej takiej liście życzeń, jeśli chodzi o odsług kolumn, się znajdą, bo jestem ciekaw. No może nie 200, ale no sami wiecie, o co chodzi. Quadrale, Alcraft, tutaj 350 zł, zawieszenie do zrobienia, ale to są duże Alcrafty. No to jest dobre pytanie. To jeśli zrobicie, czyli macie tutaj powiedzmy minimum 2 sztuki na zawieszeniu niskotonowców w obydwu kolumnach do inwestycji, te kolumny będą grały, te kolumny wyciągają wszystko i zobaczcie jaka moc, 150 W. I teraz sam sobie zadam pytanie, a ile to jest, jak głośno to jest 150 W? Cholera wie. Ja nie wiem ile to jest 150 W, jak głośno to jest. Czy to jest głośno, czy to jest cicho? Kto z Was wie, jak głośno to jest 150 W? Ręka do góry, pisać komentarze, jak głośno to jest 150 W. Więc dlatego liczymy z 1 W w decybelach. To jest akurat coś, co warto by było ewentualnie zrobić. Milionerami na tym się z tego powodu się nie staniecie. To nie jest kolumna, która jest warta 10-krotnie więcej, ale będzie dobre granie. Myślę, tak jak przy większości quadrali. Następne sobie odpuścimy z powodu serii. TSM Electric Puris 60 TSM. To tak live'ami zajeżdża troszeczkę te TSM-y. Live, czyli taka seria, powiedzmy, coś, co troszeczkę Kantona przypomina, troszeczkę Heiko przypomina, tak naprawdę przypomina sam siebie. Ładny stan. Ogólnie wykonanie, widzicie, tutaj troszeczkę pieniędzy było włożone w stolarkę, żeby tutaj te narożniki jakoś zrobić. Dużo pewnie nie wiadomo, ale to też taki na wstępie. Tutaj oglądaliśmy w poprzednim odcinku te głośniki ITT, teoretycznie tak opisane. Tym razem trafiło nam na właśnie TSM-y. Za stan na pewno plusik. Podwójna konstrukcja. Tutaj powiedzmy kanton na dole może nawet siedzieć. Wysokotonowy to jest dla mnie zawsze tajemnica. Ale to jest ogólnie kolumna za 3 stópki. Piękna, klasyczna, niemiecka kolumna. Może być. Tutaj cena jest bardzo adekwatna. Myślę, że może być zachęcająca. No i 500. Tam mieliśmy w poprzednim odcinku za 200 czy za 300 były zgwałcone wersje. Tu mamy na szczęście wersję no w pięknym stanie A40. Ogólnie fonika no na dole powinien być kobalt, prawda? Aha. Więc tutaj myślę, że można by było dla miłośników Tonsila, to jest na pewno cała seria fonik tonsilowskich, to jest warte Grzesia, czy tam Grzecha G1 2555 z sewką baną średnią, no wiadomo, 40, tu może być fajnie, to może być naprawdę przyjemne granie po polsku i cena, myślę, że za te kolumny w tym stanie jest jak najbardziej dobra. Alcraft następne AC310 sobie odpuścimy, Philipsy też. Tak jak powiedziałem, jedziemy przez klasę standard. Remy 175 zł, właśnie te remy mam w posiadaniu, znaczy podobne ogólnie, nie mają tej siatki metalowej, tylko mają zwykłą. Będziemy słuchać rem sobie. Właśnie takie coś Niemcy teraz odkrywają nagle, że RFT potrafią grać, więc może przyjdzie na remę jeszcze, bo się może skapują w końcu, że oprócz RFT taka marka jak Rema istniała i te kolumny będą nagle zaraz odkryciem, będą po 175 euro chodzić w Niemczech, bo widać oni nawet dobra, tam przeskoczyłem troszeczkę. Rema to karty sobie zobaczymy. To kata. Czyli to samo co przed chwilą, niestety brzydsze. Tak, posiadam te kolumny, grają całkiem przyjemnie. Natomiast to są kolumny, które są zagadką dla mnie, bez łaskownic. One są po prostu paskudne.
kwadratowe pudełko, jak widzicie. I tak naprawdę nie wiadomo, co z tym uczynić. No właśnie, ciężko coś powiedzieć, natomiast 100 zł to są chyba najtańsze tutaj w kategorii najtańsze, jeszcze do tego grające. Są nie do pobicia, natomiast no po prostu wygląd ich jest daleki od... No był smutnym człowiekiem projektant, no co mogę powiedzieć więcej. Natomiast, no właśnie to jest ten problem, one absolutnie nie wyglądają, ale grają. I co zrobić? Wyrzucić? No nie, no bo gra fajnie i to gra czasami nawet lepiej niż inne. Ekspert. Ekspert też taka marka marketowa, to znaczy marka marketowa. Eksperty posiadam, również słucham ich, więc tutaj posiadam, wiem i się wypowiem przez to. Nie wiem, czy ten model konkretny bym musiał poszukać, raczej nie. Tam mam SIS-a, natomiast tak, żeby dobrać się do środka, to zapewne tutaj pan napisze, że tak samo jak Banco lub CDP, no, czyli brakuje wysokich danych, ostatnio wysyłka. Nie wiem, czy te głośniki nie są na amen po prostu wklejone, więc pewnie pan nie zobaczył do środka, co tam się dzieje, bo ja próbowałem ten klej przynajmniej na razie tak spontanicznie zerwać i się poddałem. 1,6,5 cala. No to mamy 16 plus kopułeczkę jakąś włożoną. Jest ok. 96 dB z 2,5 W, czyli mamy 93, 92. To i tak te kolumny są przerażająco głośne z 1 W, przyznam szczerze, bo teraz tak 96, to mam 93 z 1,25 W, odejmijmy troszkę, to 92 dB wychodzą z W, więc skuteczność niesamowita. Tak jakby ktoś szukał do lampy, jak ma słabą, no to jest kolumna do słabej lampy, tylko właśnie tutaj bym bał się braku tych wysokich tonów w tej kolumnie, chociaż w momencie przyjrzenia się troszeczkę tak pierdu, niski powiedzmy podobny, ale tu chyba jest Nokia do góry, więc może być nawet lepiej. Ok, czyli tutaj polecam. Niekoniecznie standard, rzadki, dobra cena, może być ciekawie, tu można by było spróbować od pana Darka z Daraszycy. Kolumny można znaleźć. Lecimy dalej. Kantony standard. Niestety dla miłośników tej marki powiem, że to są kantonów jest jak piesków. Jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj jest uszkodzone z Mosiny. To już spada nawet kiedy rozmawiałem, ale to kolega musiał się kopnąć, bo pan osobisty odbiór. L250 telefon Canon. I to jest zaskoczenie, że to tu jest. Kolumny mogłyby być lepsze. Nie, są znaczki, widzicie, tak pierdu, znaczy po prostu z drugiej strony jest. Chyba topowy model z tej serii, jak widzicie, dwa głośniki w kształcie jajeczka, po prostu średnio wysokotonowe, one są pod takim kątem obrócone, żeby było rozproszenie. No, to można brać, klasyka. Nie, białe, to już Pergusta non dyskutanta, 35 W, 68 rok, powiedzmy 69 produkcji, kondensator do wymiany, pewnie troszeczkę do roboty, 480 zł. Być może parę złotych by szło to taniej gdzieś tam kupić, ale ogólnie kolumny warte Grzesia, więc myślę, że tak. Mam 201 bodajże, bo mniejszy model to była 201, miał ten sam, albo mniejszy basowy, jeden wysokotonowy. Cały zestaw mam 201. 250 to też był zestaw, który miał bodajże chyba germanowy wzmacniacz 2 razy 25 W, 250 to był top, jeśli chodzi o telefon Kena. Tuner, gramofon też całkiem ładny i magnetofon szpulowy, to wszystko można było oprócz gramofonu, wiadomo, żeby nie było, zawiesić na ścianie, podobnie jak zestawy Brauna, więc to jest takie dość designerskie rozwiązanie, ale mówię o tym dlatego, że to nie są kolumny pitu, najtańsze po prostu dla chłopka roztopka, który właśnie wszedł, bo odkrył talent, znaczy zamiłowanie do muzyki, to ktoś musiał wydać konkretne pieniądze na to kiedyś. Tak więc tak należy do niej podchodzić, jako już te rzadkie, nie mega rzadkie, ale rzadkie kolumny, podobnie jak te Goodmansy, myślę. Dentony sobie odpuścimy, lecimy dalej. Kolumny duńskie. Pytanie, czy z prawdziwego Duńczyka jest zrobione? Też pewnie eksperty. SIS. O, widzicie, mówiliśmy o tych ekspertach, no to ja właśnie mogę powiedzieć, że ten głośnik
Wysoko-średniotonowy jest specyficzny, bardziej średniotonowy, bo właśnie w tym SIS-ie, co wcześniej oglądaliśmy, ja mam ten głośnik średnio-wysokotonowy. Być może to jest wina po prostu samej zwrotnicy, ewentualnie kondensatora, ale za cholerę tamtego ruszyć, póki to nie szło tak na szybko, bo po prostu jest wklejone. Ten głośnik jest bardzo specyficzny tutaj. Dla miłośników wysokich tonów niekoniecznie. 96 dB, czyli podobnie. Pytanie, czy 96 dB również napisane jest 2,5 W? Nie. Tu jest 1,6 W, więc jeszcze głośniejsze kolumny. Natomiast co do tych wysokich tonów, no właśnie. Tutaj znak zapytania. MV Audio 35-45, czyli to samo mniej więcej co ten ekspert. Gdzieś tam wyklepane pod różnymi markami sprzedane. Summity typ HB501. Legenda lat 70. Summit zawsze na proksie. Od Summitów zaczęliśmy ten odcinek, a tutaj widać jest inna iteracja, bo zestaw głośników jest dość podobny. Kolumn standardowy. Przyzwoity typ standard 300 zł. Cena nie jest wygórowana. Troszeczkę pracy, no jak wszystkie w tej kwocie, troszeczkę pracy będą wymagały, ale ogólnie potencjał widzę, że jest. Kwiatki są relatywnie całe. Tutaj być może jakiś syf. Mam nadzieję, że to jest jakiś syf po prostu na tej maskownicy, ale ogólnie coś by szło z tego zrobić. Pan niestety ma ciemne pomieszczenie, użył lampy błyskowej i czasami to jest, lekko mówiąc, zgubne użycie lampy błyskowej przy takich zdjęciach, bo to wychodzą rzeczy, których pewnie byście nie chcieli, albo nie jesteście w stanie zobaczyć gołym okiem, a tutaj proszę, wychodzą przecudownie. 50 W, 32 Hz, bardzo nisko schodzący, ale te 32 Hz już z pewnej odległości usłyszycie. WEB, czyli RFT B9351, zobaczmy weby, 129 zł, taka, no to już jeśli bym miał pokój w stylu PRL, no wstawiałbym Compact Box zdecydowanie 25 VA, czyli idzie tak słabo, on dziwo, 25 W. 4 ohmy, tak chciałem powiedzieć, że szerokie pasma, ale to już chyba będzie trzeba tak organoleptycznie sobie sprawdzić na szybko wyszukiwarce grafiki. Może zdjęcie będzie jakieś od wewnątrz, tutaj widać w jakim zestawie to było, no i jestem zaciekawany. 93,51, no i mamy, proszę, zamkniętą obudowę, kopułeczka RFT plus ten standardowy, jak poprzednich tych za 100 zł zestawach, niskotonowy na zawieszeniu gumowym. Praktycznie nie jest niszczalna kolumna. Jak widać, RFT ma ten problem, że one są niesamowicie brzydkie. Na szczęście maskownice są tak jak no, torba na głowę. W jakich okolicznościach i z jaką osobą, to już sobie sami musicie dopowiedzieć, użyć wyobraźni, ale no, czyli tutaj mamy całą robotę. Głośnik niskotonowy, bardzo fajny, bardzo nisko schodzący i raczej wytrzymały. Być może nawet z żarówką w zwrotnicy się znajdzie. Quadro Maxi 300 to już też 2.1 zestaw. PES 797. Jak powiedziałem, tych pionierów było dużo. Tutaj dla odmiany mamy 797, 897 pewnie było i 979. O. Ogólnie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, bardzo lekka konstrukcja, raczej kupa plastiku, głośniki też nie jakoś tam urywają po prostu swoim charakterem, natomiast 40 do 20 tysięcy, a tutaj nawet według tej grafiki widać, że to jest 0 dB jest tutaj, więc tak naprawdę tutaj się zaczyna granie dopiero od 63. 32 lub pomiędzy to jest taka wartość umowna, te 40 też jest bardzo umowne, tu się zaczyna powiedzmy coś słychać przy 32 Hz, a tak naprawdę w miarę lub no dopiero od 63. Przyjmijmy, że tak jest, oczywiście do 16 kHz, bo po co więcej, nie do 20, ale wykres jest do 16, tutaj szacun, bo to jest mniej więcej tak jak powinno być pokazane. Printed in Japan, czyli nalepka jest oczywiście japońska, kolumny są francuskie, bo jak żeby inaczej. Taka mała uwaga do mieścików japońskich, kolumn pioniera. Wyprodukowane we Francji. A kto wie, może Polacy w głośnikach coś maczali paluszki, jeszcze wysłali do Francji, tam gdzie ostemplowali. Ale ogólnie grają ok. No i to jest ten problem.
Standard pionierowski, tego też jest bardzo dużo też przetrwało na nasze czasy tu gościków, więc to też się chwali. 210 kantona sobie pominiemy, bo no, kantony po prostu wyglądają tak. Jedne kantony słuchaliście, myślę, że będzie w większości bardzo podobnie. No wiadomo, że trójdrożna zagra troszeczkę inaczej niż dwudrożna, ale będzie w zdecydowanej większości po prostu bardzo podobnie, jeśli chodzi o kantona. Warfendelle, Denton mnie ciągnie troszeczkę do tej marki. Nie wiem, czy to ma Sochibs, czy to jest coś innego. O, mówiłem w poprzednim odcinku, że są różowe wysokotonowce. Proszę o to różowe. Dziwi mnie ten środek, że on jest taki srebrny, bo powinien być też różowy, ale dobra, nie będę się o kolory tutaj kłócił. Warfendale. 400, no płacicie za Warfendale, albo przynajmniej ktoś sobie życzy za starego Warfendale'a. Ta firma nadal produkuje głośniki. De facto. Dobra, a my lecimy sobie dalej. Pionier SH, dobra, tutaj widać, że chyba coś nowszego, plus S, no. Jak ktoś szuka pioniera S-H240V-W plus S-CR24-W. Aha, satelity. Dobra, kino domowe, to jest tutaj. Sony, ojej, i wy tutaj jesteście w takim standardowym towarzystwie. Sony, czyli co? Japońskie kolumny wyprodukowane w Niemczech na norweskich przetwornikach, tak? I dokładnie tak jest, proszę Państwa, w tym wypadku, bo mamy co? Made in Germany na Sony 290 zł. Głośniki norweskie tu są. Sisa tutaj nie, te nie są Sisa. Sorry, winę tyłu bym się pomylił, to jest późniejsza seria. Ale ogólnie dobrze grające głośniki, chociaż tutaj te kopułki wysokotonowe chyba ktoś tam palec złożył. Wyjątkowy design, no powiedzmy. To do designu nie będę się kłócił. Nie, te nie są. Nie są na norweskich głośnikach do końca. Tu coś innego się wydarzyło właśnie. Ja je słuchałem kiedyś. One grają dość przyzwoicie. Natomiast standard. Miałem nadzieję, że na inne kolumny, ale widać to nie w tym zakresie cenowym. No ale jak ktoś chce Sony, proszę, ma tu ładne niemieckie Sony, no bo wiadomo, że japoński sprzęt gra najlepiej. Dobra, już nie będę taki złośliwy, przepraszam. Wychodzi ze mnie po prostu grzechotnik. Też na G. To wszystko jest na G. ZG25 to już wspominałem. Dla miłośników, kogoś, kto w młodości posiadał te kolumny, myślę, że must have, jeśli chodzi o polskie, przyzwoite, ale nawet jak na polskie standardy, dla mnie tylko przyzwoite. Sanyo też, przyzwoite polskie kolumny oczywiście. Tam była jakaś zbieranina całą, też mi to wpadło w oko, ale nie chcę tak przewijać. No i przewinąłem. Nie chcę, ale muszę, jak to się mówi. Zbieranina kolumn, były Philipsy na pewno tam. Razy drzwi. Philipsy Bowers 150 zł. To znaczy lubię, nie lubię takie coś, bo to nie wiadomo co jest. Traci się czas na dzwonienie, pierdzielenie, bo komuś się nie chce wystawić kompletu. Te Philipsy po lewej pochodzą od wieży takiej pseudolampowej sprzed parunastu powiedzmy lat. Dalej co mamy? A centralne mamy pewnie Bowersa. Philipsy, tak jak mówiłem, te Philipsy są w miarę dobre. Zależy od ceny i tutaj no kwestia tego, że pan chce. No właśnie, cena w ogłoszeniu za tamto, ale za resztę się pierdzielcie, bo się nie chce wystawiać. No i mi się nie chce też oglądać. No i żyćku. Eltax, coś tutaj się stało, chyba wysokotonowy polski wjechał. No zobaczmy sobie w takim wypadku, co to za głośnik wysokotonowy. Wygląda na polską konstrukcję. No to jest ciekawie. Made in Denmark, czyli być może wysokotonowy nasz wjechał, ale to tak przypadkiem. O muzyki, wszystkiego jakoś wysokie, no zawsze wysokie jakoś. No kurde, niech to napisze, że grają z dupy, bo są takie kolumny, które grają z dupy. Ja pokażę wam, przepraszam, znowu się rozpędzam. Ja wam pokażę kolumny, które grają z tyłka, ale po prostu trzymam je, bo są zrobione z bambusa. Zawsze chciałem mieć kolumnę z obudową z bambusa, wyszło tak, że udało mi się kupić. Ważą tyle co bambus, tak, i grają tak jak bambus. No, już dobra, piłeczkę odpuszczam. Teraz tak, Saba 35K, tak jak powiedziałem, tutaj podchodziłem do tego 2 razy, akurat trafiłem na wersję z pianką, bo się rozleciało, później gdzieś tam zaginęło i ogólnie nie doszło do skutku, więc nie miałem parcia na nie.
Głośniki Warfare kolejne XP2, czyli dzisiaj teraz import idzie z Anglii w takim wypadku, ale tu się zaczyna robić ciekawie. Tamony oglądaliśmy, chyba coś takiego w poprzednim odcinku trafiliśmy. Tutaj ciężko coś powiedzieć. Ten dół nie wygląda może aż tak apetycznie, ale ogólnie z wyglądu ładne kolumny. To trzeba oddać. Mogą się podobać. Świetnym dźwiękiem. No, dlaczego nie? No ja nie mogę. Dobra. To przepraszam, że się tak czepiam tego świetnego dźwięku, ale po prostu zawsze jest to samo. To już bardziej mnie te interesują, szczerze mówiąc, niż te tamony, mimo że są troszeczkę w gorszym stanie, trochę więcej pracy. Ale Luxor to jest też taka marka luksusowa, więc tutaj może być dużo ciekawiej niż w tamtych. 200 zł, połowa ceny. Gdzie? Dobra, to już po prostu nawet ja wymiękam w Portugalii, czyli co? Okaże się, że to Grundika jakieś przetworniki są. Ojej. I się napaliłem, i się odpaliłem. Ale można było spróbować A40 kolejne. Tych A40 dość sporo, czyli standard, o dziwo. Powiem, że standard, aczkolwiek jeśli chodzi o ilość polskich kolumn na rynku, raczej takie kolumny rzadsze. A40 oczywiście. Grundiki. I tutaj chciały się powiedzieć z domu RB, że te RB są made in Poland, ale po prostu tego nie wiem. Mam model chyba niższy od tych, niekoniecznie wiem który, ale tu być może jeśli napiszą, że jest gdzieś wyprodukowane na tej karteczce made in West Germany, no to jeszcze są Grundika przetworniki w takim wypadku. Natomiast ja mam takie właśnie na to silu wyprodukowane, wyklepane w Polsce i dlatego nie napisano, gdzie są wyprodukowane. Głośniczki, a tu myślę Grundik siedzi, więc Grundiki stare, waga około 10 kg, no 50. No i tu jest takie coś, co zagra też. 275 zł, stan, jak widać, koniec każdy widzi. Źle to powiedziałem, wiem. Czepiać to się można, jak się dyskutuje na bieżąco, wtedy byśmy mogli sobie podyskutować. Być może zrobię live'a, no to zobaczymy, jak wtedy piłeczkę będę odbijał. A po czasie, jak ktoś sobie przy herbatce, tutaj się walą, napiszę komentarz, nie piszę, tylko no, bez przeginania. Klipsze sobie podarujemy, lecimy. Schneider, boksy 300, Schneidery i wcale by mnie nie zdziwiło, że to jest to samo co te Grundiki, które wcześniej oglądaliśmy, tylko po prostu wypuszczone pod logiem Schneidera, bo nawet rozstawienie tych głośników by dość podobne było, tylko po prostu tutaj Schneider kupił razem z Grundikiem linię tutaj, no a założył porty, bardzo miło, że założył porty, nie trzeba z tymi kablami się zabijać. 50 W, to jest ciekawostka, bo sam bym zestawił właśnie te kolumny, te tutaj z tymi gruźlikami, które były tutaj. Wcale by mi to nie zdziwiło, jakby to powiedzmy z jednej fabryki wychodziło. Mam 40 W, tam 50 wytrzymałość, może zwrócić to trochę przesadzone. Canson LS600 800 czy 900 dziś mi się walają, to akurat kiedyś na filmie pokazywaliśmy z Darkiem, jak wygląda kondensator, który wywali w powietrze. No to jest taki standard plus, bym powiedział. 600 też już mogą fajnie poddylać do pokoju zwykłego, tutaj w ładnym stanie. No i Canson, czyli taki bezpieczny zakup, powiedzmy. Ani dupy nie rozsadzi, ani głowy. Będzie po prostu dobrze na początek. Enter level, jak to się mówi. 5500, tam był 4400, to jest 5500, więc sobie podrujemy kolejne Grundiki. Złotych 380, a zobaczmy, za 380 zł to można zerknąć, chociaż jak to jest wykonane. No jest wykonane bardzo ładnie. Za bardzo nie myślę, co czepię. Tutaj mało Grundika w Grundiku jest de facto. Jeśli chodzi o przetworniki, już po prostu chyba polegano na innych, ale proszę, zobaczcie, nawet te maskownice takie ze ściętymi narożnikami, już to robi jakiś efekt troszeczkę. Nalepki tradycyjne, watów 60, więc wyższy model, teoretycznie mocniejszy, wytrzymalszy. Tam się łapie na tych watach, ale no powiedzmy tak rzeczywiście najszybciej są sadzić kolumny o 60, 90, 100. ZG40 kolumny, 40 stare, zobaczmy co, 40. Trochę wkładu finansowego tu widzę, ale jest piersi, to już jest plus. Dobra, być może tylko jeden. Nie będziemy tego rozkminiać, bo już przestałem się tym interesować.
Bell and Howell, 25 lat, a to 60. kolumna, nie, dobra, kolumna. Szukamy stereo, słuchamy stereo. Widzicie, tak propos standardu, on wygrał i teraz słuchamy w stereo, niestety. Sumity kolejne, te raczej wskazane do użytku z masprawnicami, tu się już nikt nie przejmował estetyką za bardzo, ale bardzo fajny głośnik wysokotonowy, taki ala MB Quart, MBHD, ala niekoniecznie MBHD, ale jeśli to jest MBHD, no to może wam urwać głowę, bo to jest też jeden z ciekawszych głośników wysokotonowych. 300 zł, jak zwykle coś do zrobienia, nawet ewentualnie coś więcej do garnięcia. Export Cat ZG30, też ciekawostka. To są też, powiedzmy, takie, pod Catem rzeczywiście concealer. Dla miłośników marki, aby ktoś się pochwalić chciał. I te małe kolumny, ja akurat tutaj mam chyba od Substata, pewnie one są troszeczkę większe od tych głośników, ale od zestawu Substat Tonsila mam te kolumienki. Zresztą mam też subwoofer, który muszę zrobić. To jest podwójny push-pull. On chyba nie jest baryczny. Nie, jest baryczny, tylko z subwooferem on dostał nagrodę tak pod koniec lat 90. Substat Tonsila. Natomiast wracając do tematu. Kiedyś przypadkiem podpiąłem te małe kolumny Tonsila do wzmacniacza lampowego. I było moje dość spore zdziwienie, bo przy normalnym odsłuchu takim, że słuchamy tak jak oglądamy telewizję, może troszeczkę głośniej, one zagrały niesamowicie dobrze na lampie, więc tutaj Tonsil potrafi zaskoczyć, to pozytywnie. Tutaj mamy aluminiowe kolumny, teraz może lekka faza jest, no tutaj dość optymistycznie 30 Hz napisano, że schodzą. Optymizm ważna rzecz. Czy te głośniki do 30? No raczej nie za bardzo. Podejrzewam, że jak te głośniki zobaczą 30 Hz, to wyskoczą razem z siatką, bo zawieszenie tu się skończyło już wysokotonowe, ale to grają perfekcyjnie. Głośnik basowy do regeneracji wymiany. Dobra, no okej, czyli bardzo ładnie pan napisał. Sorry, bo już chciałem się śmiać, jakby pan napisał krystaliczne brzmienie na wyplutym zawieszeniu. RFTB 9261. Rzadkość. Tak, wkładali co mieli, ale bas przeważnie ten sam. Jak mocniejszy miał być to właśnie ten basowy. No kombinowali, no co mam powiedzieć, no dostali wykaz, zróbcie jakieś nowe kolumny, ale mamy tylko te obudowy i takie głośniki. No zróbcie to samo, tylko inaczej, no. Uroki gospodarki centralnie planowanej. Yamaha NS. Z uporem maniaka je pominę. Niestety dla Yamahy, bo mi troszeczkę Kai przypominają. A Kai tutaj akurat mieliśmy też, przynajmniej jeśli chodzi o te z tymi głośnikami niskotonowymi, one są na takim zawieszeniu. Ni to płótno, ni to coś innego. Być może tutaj góra troszeczkę ratuje te kolumny, ale coś tu jest nie tak. Takie mam wrażenie, przynajmniej przy tych Akai. A tutaj po prostu, no jeśli ja bym miał tutaj dysponować własnymi pieniędzmi, to po prostu powiedziałbym dziękuję, lecę dalej. W tym wypadku, jeśli ktoś ma inne zdanie, jak najbardziej czekam z niecierpliwością na to, żeby je w sposób konstruktywny wyrazić. Ok, Yamahy. Pionier centralna, nie. Używane Sony, Carbocon i jedna sztuka niestety, ZG30. Widzicie, cały czas powiedzmy te kolumny do 500 zł są dość podobne do siebie. Unikaty jak na razie takie rzadkie, nie unikaty, tylko rzadkie kolumny. Praktycznie 2-3 w całym zestawieniu, które trwa już łącznie 2,5 godziny, prawie 3 godziny na 2 odcinki. A tu co mamy? Tak przyjechałem bezwiednie. Lata 90. wesołe. Wykonanie Sony. Jakieś mini wieży. Gra. Głupio by było, jakby kolumny nie grały, prawda? To też jest taki. To nie jest tak, że gra nie gra. Jak nie gra, to nie jest kolumna, tak? Więc one zawsze jakieś dźwięki będą z siebie odbywać bliżej lub dalej zbliżone do oryginalnego materiału, do waszego nagrania. Pytanie, jak blisko albo jak daleko są tego oryginału, no to jest właśnie o to chodzi w dobrych kolumnach, żeby były jak najbliżej do tego, co artysta miał na myśli, co was szokuje, co was zaciekawi, co z was wzbudzi emocje lub co zobaczycie.
To akurat kiedyś miałem okazję, ale to przy okazji jazzu, przy dobrym sprzęcie, zobaczyć muzykę, ale to jest w ogóle opowieść na skrypty i zupełnie innego uniwersum. Dobra, to kolumny uniwersum tym trokiem. Ładziutkie, pod tymi kwadratowymi membranami pewnie okrąglutkie. Oj, tak, to jest cały sztos, jeśli chodzi o lata 80. Pięknie. Tutaj mamy piękne kwadratowe, bo to była nowa technologia, to tak jak teraz, nie wiem co, smartfona za 6007 czy 10 tysięcy byście z kieszeni wyłożyli, to tak właśnie wtedy każdy chciał mieć takie kwadratowe membrany, bo zawsze jesteśmy uwiązani do pragnień, do tego. Te pragnienia de facto są w nas wzbudzone przez firmy, przez reklamy, przez bodźce z tym związane. I w ten sposób, no myślę, że już parę dobrych lat lecimy po prostu. Łatwo jest kontrolować ludzi pod tym względem, więc pewne rzeczy są prowadzone na nowo, żeby kółeczko się kręciło. Taka prawda. To stare jest B, stare jest brzydkie. No to tak naprawdę nie jest prawda, ale nowe, widzicie, to jest nowe. A pod spodem macie to. Czyli stare. Tylko w innym wydaniu, troszeczkę taniej pod spodem, ale ważne jest się błyszczy. No i uniwersum. Do wieży zapewne jakiś taki. O, jeszcze maska. Tak, wiem. Złapowałem się właśnie, że patrzę na coś innego. Chociaż to też był uniwersum. Aha. Uniwersum 170 zł i Merkury 170 zł. A to jest dobra rozkmina. Mając 170 zł, co bym wybrał? Czy Merkury, czy to uniwersum? No oczywiście, że Merkury bym wybrał. Uniwersum tylko z wyglądu wyglądu. Jeśli bym miał jakiś słabość do lat 80., wybrałbym uniwersum, ale ogólnie, jeśli miałbym posłuchać, brałbym te Merkury, chociaż są jeszcze brzydsze. Tutaj, no niestety tak to bywa, ale obstawiałbym, że będą grały troszeczkę lepiej. Taka prywatna rozkmina. Technics SB3110, czyli tutaj też mam taki budżecik, ale w wykonaniu Technicsa. Nie jest to SB 3000, 4000 czy 5000, ale przy otwornikach de facto dość podobne i tutaj aż 93 W z 1 metra, ale nie wiadomo, z wata, tak? 93 dB z 1 W. Czyli to jest już prawie granica bólu. Z 1 W z odległości 1 metra, a wy chcecie ile? 500 W w kolumnie? To wasze męki na pewno też są. Na szczęście te 500 W to nawet jest ekwiwalent głośności też swoją drogą. Z racji tego, że po prostu w pewnym momencie to odliczanie się kończy, bo powiedzmy kolumna, jak to kiedyś liczyłem w przypadku, gdzie producent popełnił taką pełną rozpiskę charakterystyki, popełnił informację o skuteczności maksymalnie. Jak sobie pomnożyłem to wszystko od tej minimalnej, przeszedłem do tej maksymalnej w decybelach, okazało się, że 100-watowa kolumna, tak napisane literami, 100-watowa kolumna, ona już maksymalną swoją skuteczność, czyli w decybelach, czyli głośność, uzyskiwała przy 20 W, a resztę po prostu oznaczało tyle, że mogliście 80 to wyrąbać bezkarnie, nie psując po prostu przetworników. Logika jest zachowana, jest. Tak? Okej. Uniwersum, to już sobie pominiemy uniwersum. A może i tak nie. Uniwersum mi przyszło do głowy, że Videoton robił co po niektóre, ale tutaj chyba Videotonem to nie zajeżdża jednak aż tak bardzo. Tu ciężko powiedzieć, 400 zł w tym przedziale cenowym, przynajmniej ja tutaj bym miał inne preferowane kolumny. Tutaj może Quadral, ewentualnie ten wysokotonowy, kopułkowy, ale tak to po prostu standardzik bym powiedział. Być może się mylę, ale już bym, mając te 400 w kieszeni, już bym jechał lub zamawiał coś innego. LE40, następne kantony też sobie pominiemy. Altusy, o, dobra. Kolumny i to 5 stówek. Zielone, kurczę, szkoda, że kopułka do wymiany, ale to jest do zrobienia. Do tonsila części są, membrana raczej cała, no i powiem szczerze tak, jeśli ktoś szuka czegoś ciekawego polskiego do zrobienia, brać. Sorry, ale brać. Tak jak Altusów nie lubię, tak HX remontowałbym. Po prostu remontowałbym. To są HX 73, to są naprawdę malutkie kolumny, ale to bym ratował, bo tutaj jest ciekawa, jest rzadko spotykana kolumna, czyli właśnie te rzadkie
HX, no Altusy są standardne. Są drogie, bo są Altusami, tu macie drogiego Altusa, tylko w wersji eksportowej, czyli ta rzadsza kolumna. 500 zł. Czy taniej się da radę? No niekoniecznie, te ceny już tych HX-ów są już dość takie, no podobne do Altusu, bo te Altusy też nie są jakieś takie niesamowicie tanie, bo każdy chce je mieć, a później każdy sprzedaje, więc ruch, jeśli chodzi o te kolumny, jest dość spory. Fonar. Fonary coś kojarzę. Niekoniecznie z tej perspektywy kojarzę Fonara. Nie, cofam, nie kojarzę zwykły. Dziękuję, lecimy dalej. Fono może. Dobra, kupa Altusów na sobie. Obudowy same, bez kośniczków. Kolumny Magnat 120 W też nie. Tutaj takie opisy 120 W. APM to możemy sobie sprawdzić, bo APM to są kolumny, które mnie osobiście na przykład zaskoczyły, tylko to są małe APM. Tutaj niestety, jak widzicie, to nie są kolumny typu hi-fi podstawkowe, tylko to są te praktycznie element zestawu wieżowego Sony. Tutaj macie listwę taką, żeby przypiąć te kolumny do boomboxa, czy tam do zestawu takiego w specjalnym raku. Tak więc ciekawostka do słuchania zwykłego niekoniecznie mi potrzebna do szczęścia. Ale Beovoxy już troszeczkę fajnie. Te wyglądają. To są właśnie już takie starsze Beovoxy. Tu mamy co? Sisa wysokotonowego. Tutaj Perles niekoniecznie, ale kolumny są na głośnikach zacnym. Tutaj chyba zawieszenie było wymienione piankowe. Tu może być fajnie. Przez to, że jest głośnik wysokotonowy już taki a la Perles, a la Sis, to ciężko określić, bo z tymi głośnikami było parę fabryk. One wszystkie wyglądają mniej więcej jak Perles, grają jak Perles, bo akurat Luxory bardziej przypominam te tutaj. Natomiast zestaw spoko. Tu jest naprawdę fajne granie już watów. To ile? Całe 20 watów, proszę. Od 18 Hz, bo tyle głosik wytrzyma i więcej nie słyszycie. Chyba że jesteście... Nawet nie będę mówił kim, widzicie, powstrzymuje się. Ale no, to jest prawdziwe pasmo. To, że mam tutaj dopisą 20 zamiast 40, a tu, że o 28, udowodnijcie im, że jest inaczej. Mogą pisać, to im się żywnie podoba, a tutaj jeszcze nie wiedzieli o tym, że więcej znaczy lepiej, więc pisali, podejrzewam, taką słyszalną prawdę. Rok produkcji, ale to chyba lata 60. końcówka będzie. Filmy Zohaj, powiem sprawę. Okej. Tu jeśli ktoś jest z okolic Lęborka, myślę, że mógłby się tym zainteresować, posłuchać sobie tych kolumn. Jeszcze ten basowy by mnie interesował, czy taki powinien być. Dla pewności. Sprawdzimy ten niskotonowy. Tak. Proforma. Czy taki będzie, czy taki nie będzie. Tu są te nasze. Tu są inaczej ułożone. Jest klejem zaciągnięte. Mamy podwójne wyciągnięcie cewki, tak? Widzicie, tu jest takie no wąsiki dwa są, w skrócie mówiąc. Ale tu wąsików nie ma. Więc może być tak i może być inaczej. Kwestia partii. Tak więc tutaj już są zupełnie inne kolumny. Tak więc różnie po to, bo w większości są wąsiki. A nie, tu są od góry, nie widać ich w tym cienie. Przepraszam, wszystko się zgadza. Można się ruszyć. Widzicie, to jest właśnie fajny Bang Olufsen. Głęboka kolumna. Jeszcze zali na drewnie. I to będzie fajnie dylało. To już tutaj gwarantuję. I to są już te rzadkie kolumny. Nie bardzo rzadkie, ale rzadkie kolumny, więc myślę, że warto za 4,5 stówy już pomyśleć o tym. Bluesy 150. Wiem, że tutaj jakieś problemy są, aczkolwiek tutaj wiele, bo nie z wszystkich polskich kolumn miałem okazję słuchać. Opinie różne słyszałem, bluesy niby tam jeszcze w miarę dają radę z tego nowego Tonsila, więc 400 też takie standardowe, ale mało występujące. Natomiast nie wzbudzają mu jakiejś wielkiej empatii, tak więc dlatego też tak spokojnie do tych bluesów podchodzę. Sony 80 sobie podarujemy tutaj. To jest subiektywny przegląd, pamiętajcie o tym, więc to nie będzie jakichś achów, tylko będzie po prostu moje zdanie. 420 Browny, 500 zł. Cena powiedzmy troszeczkę wysoka, ale to są stare Browny. Jakby pan tutaj powinien dopisać Dieter Rhymes.
no to by robiło wrażenie. Natomiast no, te stare Browny, one po prostu grają. To nie były tanie kolumny też. Raczej z tych rzadkich, nie bardzo rzadkich, ale rzadkich kolumn. Małe kolumny, jeśli ktoś mieszka w bloku. Takie już fajne słuchanie, bym powiedział, nawet hi-fi. Proszę, macie 5 stówek. Nie jest może najpiękniej, nie jest tak, że żona was pochwali, jakie te kolumny ładne. Ale jest ogólnie dość przyzwoicie, więc tutaj zakładam, że to jest wszystko sprawne. Jest ok. 35 do 25 tysięcy, 85 dB z 2 W, czyli mamy z 1 W. O kurde, no tutaj powiem wam, te 80 dB to i tak będzie, to czy nie są skutecznymi kolumnami, mówiąc krótko, one będą grały po cichu, raczej będzie trzeba te 10 W, no parę watów to wrąbać, o, w ten sposób, ale raczej tu było zrobione specjalnie po to, żeby ten głośnik miał, powiedzmy, ten zapas mocy, żeby nie zaczęło tu się robić szaleństwo, jeśli chodzi o dźwięki. Beovox RL35. No, to powiedzmy standardzik. To sobie pozwolę pominąć, bo to są nowsze kolumny troszeczkę. Te mnie troszeczkę wyglądowo zaciekawiły, bo tutaj co mamy? Warfendeja, chyba wysokotonowego, troszeczkę innego, wiem, ale ten różowy kolor daje do myślenia. Aż mnie chrypka dopadła. Ciekawe. Tu już jest ciekawie. Douglas Barco. Dobra. Nie Bronco, tylko Barco. To już mi dużo tłumaczy. Barco to jest firma, która robiła kolumny wyposażenie studiów. To z belgijska, o ile dobrze pamiętam, firma. Kiedyś się dokopie do zestawu Barco i rzeczywiście ten wysokatonowy jest różowy. Natomiast oni robili kolumny odsłuchowe. Więc to jest taka klasa. To jest klasa premium. To są raczej te już bardzo rzadkie rzeczy. Czyli takie rzadkie plus. Nie są w stanie takim idealnym, no niestety. Idealnie byłoby drożej. Ale tu już bym powiedział rzadkie plus. Bardzo rzadkie kolumny. Więc pierwsze bardzo, znaczy nie pierwsza, ale trzecie czy czwarte kolumny z dopiskiem bardzo rzadkie z mojej strony. Odbiór osobisty na wytargu małopolskie. Tu będzie raczej liniowo. Barco to nie są kolumny, które będą jakieś powalały basem, powalały tonami wysokimi, ale będzie fajnie, będzie ciekawie. Tu myślę, można spróbować po prostu posłuchać tego. 200, kurczę, za 200 jedna kolumna, czy dwie? Nie, kolumny, dwie. Warto. Tutaj pan obniżył, bo się pomylił Bronco. Jakby napisał Barco, to żeby te kolumn nie było. Tyle powiem w temacie. Bo ci, co wiedzą, to wiedzą, a ci, co nie wiedzą, może do tej pory nie padli na tym odcinku, to się dowiedzieli właśnie. ZG25 Doran Moro. Czekoladki, wysyłka. Czekoladki? No, są czekoladki. O dziwo są. A przynajmniej jedna jest. Tak, jedna została, niestety. Czyli pianka. To, że tak fajnie, że ta wymaga trochę inwencji twórczej, ale ogólnie 25, jeśli to są ZG25 pierwsza seria, tu jest taki bardziej szerokopasmowy plus śrubeczka, jeszcze bez śrubeczki, bez guziczka. No jeden z pierwszych takich jest rzeczywiście Tonsili, to jest wartość historyczna tych kolumn, bardziej bym powiedział. 4,5 stówy. Tu o dziwo powiem, że właśnie z tej wartości historycznej 4,5 stówy sam bym za nie położył dla własnej zakichanej satysfakcji, żeby ich posłuchać, zobaczyć jak to było kiedyś, bo to, tak jak powiedziałem, to jest taka pierwsza seria Tonsila, kiedy zaczęli robić kolumny. Z jednej została tylko blaszka, 77. No, dobra, no może nie aż tak stary Tonsil, ale no powiedzmy jest coś na rzeczy. Beovoxy 1600, dobra, 1600 damy szansę jeszcze, cóż to jest takiego, ale to chyba też troszeczkę jest 70 lata zdecydowanie. Natomiast tutaj znowu mamy do czynienia z płaskimi kolumnami, pewnie dwudrożny. Typ 6219 to proszę sprawdzić samemu, może nie będzie tak źle. Natomiast tak, wyobraźcie sobie te Beovoxy, ja sobie właśnie to robię. Na przykład Beocorda, bo to jest chyba magnetofon szpulowy. Model 1100 podłączony do tych kolumn, które
zapewne patrząc po kolorystyce i gabarytach, to jest około 9-7 cm głębokości, są de facto do tego modelu 1100 dedykowane i już macie coś naprawdę mega unikatowego. Okej, to jest coś dla mnie, ale to jest moje prywatne zobaczenie. Poza tym zakładam, wydając pieniądze na coś takiego, jeśli bym miał wydać. Tak, to jest stary Bankolos. Widzicie, takie znaczki są malutkie. To będzie grało. Tutaj prawdopodobnie jest Perles albo Celestion na aluminiowym koszu. Dobra, sprawdzimy. 6219. Bearbox 1600, typ 6219. Siła wyższa tak zwana. 6219. Sprawdzimy. Po grafice na przykład. Zobaczmy. No i co? No i szczerze, Philips trochę mnie zabolał. Tu po prawej. Ale ten głośnik jest wart tyle, co ta kolumna. Mexico już są inne. Mexico dla odmiany zrobili coś zupełnie innego. No i tu jest też zagadka. Tu już jest Perles wysokotonowy na pewno. Niski jest a la Revox, czyli być może nawet nie Grundig, tylko Heko. Więc wkładali co mieli do tych kolumn. Tutaj na przykład jest konfiguracja Philips plus... A nie, to jest Celestion. Tu jest Celestion. Tutaj też w takim razie będzie... Nie, to nie jest Celestion. Celestion, nie Celestion. Niby to samo, ale nie ten sam głośnik. Na aluminium wydaje mi się... Już aluminium nie ma. Dobra, do rozkminy. Ciekawe kolumny ogólnie tamte były. Lecimy dalej. iFilar też Pokéboxy K140. K140 sobie podorymy, bo są dość takie... ani nazwa... No też... Wiecie, chciałem pominąć to, natomiast te głośniki teraz już zaczynają mi troszeczkę latać po głowie, bo to chyba Westra była. Przynajmniej tak to wygląda na Westrę, te przewodniki. Więc to będą Westry, tylko no, jako K140. Prawie zupełnie. Zgadza się, Westra potrafi zagrać. Natomiast wydaje mi się z pamięci mojej, że tego typu właśnie wysoko-średniotonowe w tej zabudowie to Westra ma trzymać w tym palcem. Jeśli się pomyliłem, napiszcie, przyznam sprawę sam, jeśli będzie trzeba, nie ma problemu z mojej strony. Mylić się jest rzeczą ludzką. Tutaj to sobie pominiemy. FCM jest 630, Heko troszeczkę jak te kantony, jest tego dużo, są dość podobne, są serie tych głośników, dlatego lecimy dalej. No, jakby to można by powiedzieć. Jak widać jest dość spokojnie. GDN 30, czyli to mamy same głośniki. Dalej lecimy sobie, Kanton S130, Bearbox S45.2 i tu jest ciekawostka, bo 3 głośniki czy 2 głośniki. Dobra, tu są 3. Philips, SIS i SIS. Niby dobrze. No. Niby dobrze właśnie, to jest to. Do jakiego wzmacniacza? Być może ktoś ma Mankolusynę i powie, że są zajebiste i być może przyznam mu rację, natomiast jeszcze po prostu nie miałem okazji, że nam, no powiedzmy, nie ukierunkowałem zakupów w tym kierunku swoich, tak więc jeszcze nie chcę się wypowiadać. Na razie tylko przytoczyłem po prostu to, co do moich uszu przyszło od użytkowników innych. Duale CL620. Tu jest ciekawostka, bo wszyscy polują na model 730, 630, o ile dobrze pamiętam. A to jest mniej więcej dokładnie to samo, te duale. Tutaj jest akurat ten model niższy, był jeszcze 720 bodajże. Tam był bas 25, ale wyglądają identycznie. Gra to bardzo fajnie. Tutaj akurat nie ma się co do duala po prostu przyczepić. Tu jest jeszcze ciekawostka. Nie wiem, dlaczego oni tego nie zrobili, tak bolało w tym rozwiązaniu, żeby zrobić lewą i prawą kolumnę, bo de facto odkręcamy 6 śrubek, obracamy to o 180 stopni, mamy lewą, prawą kolumnę, bo ten cały panel jest wyjmowany. No i typowo z tyłu dual tak jak Heko 4.8 ohmów. Za 200, jeśli to sprawdzę, myślę, że można by było się zainteresować. Polecam, bo dużo taniej tych kolumn nigdzie nie kupicie, a na targu kupicie, ale
nikt nie napisze wam wtedy całkowicie sprawdy, wszystko głośniki grają, a przeważnie jak na targowisko na przykład miejskie przyjeżdża taki sprzęt, to już jest bujaka po osiedlu, czyli jeszcze parę rzeczy się to odbije, coś uszkodzi. Ja na przykład kolumny mam, gdzie jest jeden narożnik totalnie wyrwany, na szczęście gruba decha była, ale były tak zapakowane, że wyrwało dechę, wyrwało maskownicę, powiedzmy wyrwało też siatki maskujące na głośnika, które zrobiły dziury, więc miałem zabawy, żeby to, nadal de facto mam zabawę, żeby to przywrócić do życia, tak więc nie zawsze, znaczy może powiem inaczej, chytry czasami traci 2 razy, tak? Chcecie zawsze, nie chcecie taką kolumnę kupić za 50, no to kupcie. Powodzenia, ale to nie na zasadzie, że ja moje sprzedaję, bo ty nie mam i tamtych nie sprzedaję. Natomiast kwestia tego, żeby też po prostu czasami docenić to, że coś jest ładne i w dobrym stanie. Nie warto przy tej kwocie, szczególnie przy tej kwocie 200 zł, marudzić, wybrzydzać, bo to już jest po prostu czasami nieprzyzwoite, bo kiedyś, tutaj nie chcę, obiecałem, że nie będę przeklinał już na odcinkach, ale kiedyś wam ktoś powie o te 50 zł wypad z budki i wy będziecie chcieli już dać tamto, a on powie wypad nadal. Nie szanujesz mnie? Ja ciebie też już teraz nie szanuję i nie będę tobie sprzedawał, bo to nie jest obowiązek sprzedaży, to nie jest. Zresztą gdzie jest obowiązek sprzedaży w aptece? Nie wiem. Nie masz, ale wiecie o co mi chodzi, tak? Po prostu nie bądźcie pazernymi jakimiś takimi ludźmi, którzy no, dla 50 zł sprzedadzą członka swojej rodziny, bo to też jest powiedzmy nieprzyjemne. Nie stać was, kupujcie, ale no, w tym wypadku no właśnie kwestia tego, że się spotkałem z czymś takim kiedyś i tobie nadal troszeczkę boli, to mi na wątrobie leży, że ktoś potrafi po prostu o 20 zł się targować, bo ma jakąś dziką satysfakcję z tego, że 20 zł wyhaczył. No normalnie zmieniło to jego życie o 180 stopni. Dobra. Nieważne. No, są różni ludzie, tutaj tak przymarudziłem. Doszliśmy do końca tego odcinka wyliczania. Znowu troszeczkę więcej czasu poszło niż myślałem, że pójdzie. Myślałem, że strona jest po prostu 20, będzie taka rata, wyszedł po prostu następny odcinek. Ale w tym wypadku mam nadzieję, że nie przymuliłem aż tak bardzo tematu. Parę naprawdę fajnych kolumn znowu wyhaczyłem. Myślę, że z kolumnami na jakiś czas sobie damy spokój. Na pewno wrócimy, bo to jest tak jak powiedział mój konik. Tych, którzy wytrzymali do tego momentu, a jeszcze nie subskrybują, bo zakładam, że ci, którzy już tutaj są, subskrybują ten kanał. Zapraszam i zarówno dziękuję za subskrypcję, bo to robię upierdliwie po prostu na początku każdego odcinka oczywiście. 2 razy oczywiście. Natomiast tak, jeśli chcecie coś konkretnego w następnym odcinku, bo ja myślę, że będę się przymierzał do literki S jak Sony, bo tutaj z Arkiem być może się uda w przyszłym tygodniu jeszcze nagrać odcinek taki dłuższy, to napiszcie, co was interesuje, bo myślę, że te tematy, które was interesują i mnie mogą, że ja tak powiem, się zazębiać, tak więc nie widzę problemu, żeby czasami jakieś życzenie spełnić. Być może szukacie jakichś kolumn w danym budżecie, to już pisano, że troszeczkę droższe. Czytam komentarze, żeby nie było. Napiszcie, co byście chcieli na przykład zobaczyć, czy czego szukacie do jakiegoś wzmacniacza. Spróbuję pomóc, nie obiecuję. Nie dam 100% odpowiedzi, ale spędzę z wami czas analizując i próbując doradzić do jakiego wzmacniacza kolumny, jakie na przykład by pasowały. Bo to, co robię u siebie, to już jest pełnik, to już słucham, to już wiem. Natomiast no, tutaj będzie ciekawa rozkmina pod tym względem. Nie przedłużając, dzięki raz jeszcze, do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, hej.